Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale, co jem w ciągu dnia, czyli dzień, w którym pokażę Wam różne przepisy, które ostatnio wymyśliłam. Znalazłam parę takich fajnych na TikToku, więc pomyślałam, czemu by nie, przetestujmy razem. Jeden już był wcześniej przetestowany przeze mnie, naprawdę fajny przepis na taki a la mielony, więc to będzie dzisiaj na obiad, ale co na lunch? Na lunch coś z krewetkami, duża porcja protein, więc dla osób, które chcą schudnąć oraz ćwiczą, to myślę, że ten przepis się spodoba. Pierwsze, co tutaj musimy przygotować, to krewetki, więc wyciągamy krewetki. Ja mam mrożone, ostatnio je zakupiłam. I słuchajcie, do tego przepisu potrzebujemy 10 krewetek i 4 jajek. Ja myślę, że taka porcja dla mnie będzie za duża. Oczywiście dostosujcie sobie porcję jak lubicie, ale ja wezmę 2 jajka i 5 krewetek. Dobrze, i krewetki już mam przygotowane, one będą sobie spokojnie czekały na lunch. W tym międzyczasie się one rozmrożą i miałam kupić granolę i w końcu jej nie kupiłam, więc pomyślałam, czemu by nie zrobić sama, więc w tym odcinku także przygotujmy razem granolę. Słuchajcie, taką granolę będę chyba już w życiu robiła drugi raz. Wcześniej miałam okazję zrobić granolę, ale to było naprawdę dawno temu, chyba nawet myślę, że w Polsce ją robiłam, albo tu w Korei, ale właśnie na początku mieszkania. Więc będzie to przy Was test i sprawdzimy, czy dobrze wyjdzie. Będzie ona nietypowa, bo użyję ten miód z bananem, który dostałam od siostry, więc zużyjmy go w końcu do czegoś. Myślę, że granola będzie idealnym testem, tym bardziej, żeby dać troszkę słodkości i dzięki temu może Eliasz także to polubi, a słodkość też będzie na zdrowie. Zaczynamy od odmierzenia płatków owsianych, dodajemy 2 kubki i wybieramy ulubione orzechy. Z tego wychodzi około pół kubka, ale to już zależy od Waszych preferencji, czy lubicie więcej orzechów, czy mniej. Ja użyłam jako owoce suszone daktyle, bo niestety innych nie miałam. Pokroiłam je drobno, dzięki czemu jednak mieliśmy troszkę takiej słodyczy od daktyl. Do tego gorzka czekolada i miód bananowy, który jest bardzo dobrym pomysłem, jeżeli potrzebujemy jakiegoś słodziwa. I żeby przygotować naszą blachę, wlejcie odrobinę wody, nałóżcie na to papier, dzięki czemu przywrze ten papier do tej blachy i nie będzie się ruszał. No i słuchajcie, moja granola już jest gotowa do pieczenia. Będziemy piec w 160 stopniach przez 35 minut i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wow, nawet nie wiecie, jak to niesamowicie teraz pachnie. Oczywiście moją granolą jeszcze trochę czasu zostało, dopiero 10 minut minęło, ale chciałabym zrobić kolejną część mojego lunchu, czyli sałatkę. Sałatkę, którą ostatnio znalazłam z bardzo ciekawym dressingiem. Myślę, że tutaj całkiem sporo rzeczy, które tutaj powinny być, macie w swojej kuchni. To zaczynajmy. Ja do przygotowania mojego sosu do sałatki używam szklanego opakowania zamykanego, dzięki czemu mogę tym sosem na spokojnie potrząsać. Wszystkie składniki wymieszałam razem. Dodałam oczywiście pokrojonego szczypiorku oraz wyciśniętego ząbku czosnku. Mój dressing jest gotowy, będzie się przegryzał i będę go trochę tak miksować, aby ten masło orzechowe się rozpuściło razem z tym dressingiem. I przy okazji chciałam Wam pokazać, że chyba granola mi wyszła. Tadam! Niestety krócej ją trzymałam, około 12 minut, bo się jednak obawiałam, że się przypali. Jeszcze zobaczę tylko tutaj od spodu, czy na pewno jest chrupka i dobrze wysuszona. Z tego co widzę chyba tak, bo jest takim grubym płatem, ale zobaczymy.
Niestety, słuchajcie, lepiej warto sprawdzić. Ja wymieszałam tą moją szpatułką, naprawdę polecam do mieszania granoli. To jeszcze niestety troszeczkę musi być podpieczona, bo od spodu za to była bardzo jasna. Ale to naprawdę chwilę nastawiłam na 10 minut i będę sprawdzała jeszcze po 5 minutach, czy na pewno już nie jest gotowa. Nie chciałabym jej przypalić, bo raz to zrobiłam, więc nie będę ryzykowała. Granola wyszła bardzo chrupka, do tego lekko słodka, właśnie nie za mocno, nie czuć tak mocno tego banana, myślałam, że będzie więcej, ale jest naprawdę dobra, chrupka, do tego orzechy, wszystko tak fajnie przypieczone, tym razem jej nie spaliłam, więc jestem zadowolona i teraz jeszcze do tego mam sok pomarańczowy. Muszę zrobić film, który dzisiaj wchodzi, robię ostatnie poprawki i wtedy będę mogła go renderować. Renderować będzie się troszkę, więc liczę, że za chwilę to skończę, żeby się szybko zrenderował, wrzucić go na mój kanał na YouTubie i poinformować Was, że dzisiaj dodatkowy film wchodzi. Dobra, zaczynam wcinać i kończę przesłuchiwanie filmu. No i mam już przygotowaną sałatkę, raczej dopiero co pokrojone warzywa, znaczy pokrojone, takie obrane w paseczki, tak samo kapustę w cieniutką taką, takie pasunie, będzie naprawdę dobrze smakowała, chrupała, marchewkę oraz ogórek. Ostatnio polubiłam jeść ogórek, dlatego bardzo często robię sałatki. Jeszcze mam taki jeden pomysł na azjatycką sałatkę, kiedyś Wam go przedstawię. Zasmakowało mi to naprawdę i myślę, że mogę to z głębi serca polecić. A ja sosu jeszcze nie będę zalewała. Niech ona sobie tutaj odpoczywa, a my się zajmiemy tymi krewetkami. Moje krewetki już są gotowe, mam je wysuszone w papierze, żeby właśnie ładnie wyschły. I też obiorę te ogonki, bo często w krewetkach tych koreańskich mamy zostawione ogonki, żebyśmy mogli sobie chwycić. Niektórzy, na przykład mój mąż, wcinają takie ogonki. Masakra! Mi się czasami zdarzy i wtedy tak dziwnie chrupie pod zębami. Do przygotowania naszego omletu najpierw zabieramy się za krewetki, dodajemy sól oraz pieprz. Kiedy dobrze pokryjemy całość krewetek, posypujemy mąką ziemniaczaną, która zbierze całą wilgoć oraz da taką chrupkość krewetkom. Dobrze, to teraz zajmijmy się jajkami, które rozbijamy w osobnej miseczce i porządnie roztrzepujemy. Dodajemy sól, aby dodać trochę smaku oraz szczypiorek drobno pokrojony. Okazało się, że granola idealnie starcza na słoik 1,25, więc jak najbardziej polecam. Następnym razem myślę, że użyję albo więcej miodu, albo też słyszałam o przepisie, żeby dać zmieszanego banana, dlatego że sporo takich ziaren, raczej tego owsa, czy owies? Tak, owies? Płatków owsianych zostało takich kruchych, ale pojedynczych, nie w takiej, wiecie, warstewce oblepionych, więc następnym razem może dodam banana, wtedy troszkę tego miodu, banana i wszystko wymieszam i upiekę. Myślę, że będzie pyszne, także, więc następny przepis sprawdzimy z bananem. Mamy granolę zrobioną, więc teraz zróbmy mój przepis na jajka. Znaczy nie mój przepis, przepis z TikToka, ale zobaczymy, czy mi wyjdzie. Muszę patelnię wziąć. Najpierw zabieramy się za nasze krewetki, które smażymy na lekko różowy kolor. Ściągamy je na bok, dodajemy na patelnię ponownie odrobinę oleju i smażymy nasze jajko. Kiedy lekko się zetnie na dole, ale u góry będzie jeszcze delikatną masą, nakładamy krewetki na górę, mieszamy
odrobinę do środka jajko, dzięki czemu będzie to taki omlet, ale ładnie ścięty. Jeżeli w swojej diecie potrzebujecie trochę węglowodanów, no to dajemy na sam dół trochę ryżu, później przykrywamy to naszym omletem, a samą sałatkę dajemy do miseczki obok. I spróbujmy teraz, jak to wszystko smakuje. Moim zdaniem wygląda nawet całkiem fajnie. Może nie jest to jakaś wielka porcja, ale to jest też lunch, więc nie spodziewajmy się niczego ogromnego. Jeżeli nie chcecie na przykład węglowodanów w formie ryżu, to wtedy nie trzeba go brać. Właścicielka przepisu, od której mam ten przepis, poinformowała, że nie trzeba. Ale myślę, że to tak dodatkowo trochę wzmocni i wstrzyma nas na dłużej, żeby nie jeść kolejnego posiłku albo nie podjadać, tak jak ja czasami mam, że lubię sobie podjadać. Ta marynarka jakoś tak dziwnie tu leży, ale to pewnie dlatego, że siedzę w taki dziwny sposób, ale spójrzcie, myślę, że to jest bardzo fajna i szybka opcja na lunch. Dobra, teraz to, czyli moja sałatka. Wiecie co? Dressing jest całkiem przyjemny, jest lekko kwaskowaty przez ocet. Naprawdę ciekawie smakuje. Może nie jest jakiś taki mocno orzechowy, ani intensywny, ale myślę, że jest wystarczający. Ja bym na przykład nie dodawała dodatkowych produktów, dlatego że podbijalibyśmy kaloryczność tej sałatki niepotrzebnie, a i tak smak jest wyczuwalny. Wybrałam się, bo sprzątałam łazienkę, udało mi się. W ogóle jestem taka najedzona, taka szczęśliwa. Mój brzuszek jest taki pełny, więc czas na kawę. Zrobię sobie lodową kawę przed wyjściem. Jest 2:17, więc w sam raz na ice latte. Wypiję to. Ogarnę się znowu, bo jestem w takich bez kitu roboczych ubranku. Przebieram się, żeby znowu nie wybrudzić wszystkiego i potem narzekać na siebie, że znowu to zrobiłam. Nie wiem, jak wy macie, ale ja często później narzekam, że te rzeczy, które biorę do sprzątania, to potem ich po prostu nie wybrudzę i nie mam jak je nosić, więc nie róbcie tak jak ja. Nie polecam. Dobra, nie będę przedłużać. Zaczynam robić kawę ice latte. Zaczynamy przygotowywać nasze burgery. Kroimy drobno cebulkę. Jeżeli lubicie surową w burgerach, to wrzucacie od razu, ale ja lubię troszkę ją podsmażyć na maśle z odrobiną soli, dzięki czemu jest taka lekko słodka i miękka. Kiedy podsmaża nam się cebulka, kroimy w piórka grzyby shiitake oraz 2 duże cebule, które będą bazą naszego sosu. Bazę sosu odstawiamy na bok i mieszamy wszystkie składniki na nasze kotlety. Dajemy pół kilograma mięsa, do tego podsmażoną cebulkę, 1 jajko z bułkę tartą. Ja niestety takiej klasycznej polskiej bułki tartej nie mam, ale za to mam panko. Dodajemy tutaj sól oraz pieprz. Sos Worcestershire, czy jakoś on się wymawia. Ja niestety tego sosu nie mam, dlatego wykombinowałam swoją własną wersję, czyli dodałam 1 łyżkę sosu sojowego, słodkiej papryki oraz cebulki, które są bazą tego sosu, dają ten lekki posmak, ale niestety to nie jest to samo. Całość musimy porządnie wymieszać i uformować od 5 do 6 kotletów. Razem z Eliaszem wróciliśmy ze spaceru po chleb, więc mam już chleb, tylko będę musiała go pokroić. W takiej opakowaniach ostatnio plastikowych dają do wielokrotnego użytku, nawet całkiem spoko pomysł, tylko jak uzbieram tak dużo, to co wtedy mam zrobić z tym? Ale ogólnie mamy ten niepokrojony tym razem, więc na spokojnie będę mogła takie mniejsze kawałki, cienkie pokroić i na spokojnie mieć na śniadanie dla Eliasza. Także będziemy jechać na kemping, więc
będzie idealnie. Ja zabieram się powoli za obiad. Ogólnie mam już przygotowane, jak widzieliście, składniki. Sobie tutaj, leżą i czekają na mnie, aż w końcu zacznę smażyć. Myślę, że Eliasz powoli będzie głodny, chociaż... Poczekajcie, ustawię Was. Chociaż on przed chwilą zjadł donata. Kupiłam mu, niech mu będzie i zrobię wtedy powoli, będę smażyła. Mam jeszcze ryż ugotowany, więc idealnie, bo to danie jemy z ryżem na górze, kotlecik u góry i potem polewamy sosem i na to nakładamy jeszcze jajko, więc wygląda to niesamowicie i smakuje tak samo. I zabieramy się za nasze kotlety, podgrzewamy patelnię, na którą wlewamy olej oraz wrzucamy kotlety. Smażymy je z obu stron i przykrywamy na zakończenie przykrywką, żeby doszły w środku. Do nagrzanego piekarnika wstawiamy kotlety, aby utrzymały temperaturę, a na naszą patelnię wrzucamy cebulkę oraz grzyby shiitake. Wszystko porządnie podgrzewamy. Jeżeli tak jak mi przywarły Wam kotlety, dolejcie odrobinę bulionu. Wrzucamy 2 łyżki mąki, dzięki czemu zrobimy fajny, gęsty sos, a nie będzie w nim grudek. Do tego przepisu dorzucamy ketchup oraz sos sojowy. Kiedy nasz sos się redukuje, sprawdźcie, czy nie trzeba dodatkowo przyprawić. Ja dodałam odrobinę pieprzu i w międzyczasie przygotowałam jajko, którym udekorujemy nasze danie na górze. Smażymy jajko tak, żeby było delikatnie ścięte, a żółtko płynne. Serwowanie naszego dania zaczynamy od ryżu, nakładamy na to kotlet, polewamy sosem, a na zakończenie dajemy jajko. Możecie oczywiście posypać na przykład szczypiorkiem, czego ja nie zrobiłam. Smacznego! Wyszło naprawdę smaczne, ale następnym razem myślę, że jednak tego wołowego bulionu mniej użyję, dlatego że no niestety nie smakuje on za intensywny smak ma, jeżeli chodzi o całość i sos troszeczkę przećmiewa ten całego hamburgera, możemy tak powiedzieć, kotleta. Mi smakuje, wydaje się, że jest ok zrobiony, że jest dobrze podsmażony, ale jednak jeżeli się zrobi cieńsze, to ma się możliwość to, że już będą idealnie zrobione. Mamy już zakończenie dnia, znowu jesteśmy w tym samym miejscu, ale wybaczcie mi po prostu, myślę, że tutaj jest najlepsze światło i najlepiej mnie widać. Na zakończenie dnia lody. Ostatnio w Korei robią się te popularne takie z małą ilością cukru, deep and low coffee, o smaku coffee, więc zobaczmy jak to wygląda. Sam raz na taki intensywny dzień i jestem troszkę padnięta, więc liczę na to, że będą pyszne. Z tego co widać, chyba jest taka bardzo ciemna czekolada nadziewana z orzeszkami. Te lody są takie właśnie bardzo lekko gorzkawe przez tą czekoladę, ale za to sam środek nie wydaje się aż taki, więc całkiem fajne, przyjemne lody. Dla fanów na pewno gorzkiej czekolady będą idealne. Ja będę jadła swojego loda. Wam dziękuję serdecznie za dzisiejszy vlog. Było bardzo przyjemnie. Fajnie się gotowało. Mam nadzieję, że może jakiś przepis Wam się spodoba i chcielibyście użyć, to u siebie to serdecznie Was zapraszam. Dajcie znać, czy któryś z Was skorzystał z mojego przepisu, a my będziemy się widzieć w kolejnym vlogu. Dziękuję Wam, do usłyszenia. Like, subskrypcja kanału i do zobaczenia. Pa!